Witam wszystkich. W dzisiejszym krótkim odcinku opowiemy sobie o numerze seryjnym naszych Hackintoszy, a konkretnie jak ten numer zmienić albo go dodać. Oczywiście czasami jest taka potrzeba, ponieważ chcecie mieć na przykład unikalny numer seryjny, który nie występuje nigdzie ani w realnym świecie Maca, ani w świecie Hackintosha. Metoda ta odnosi się do wszystkich systemów operacyjnych Maca. Może to być Monterey, może to być Sequoia, Sonoma, nie ma znaczenia. Także nie ma tutaj znaczenia, czy to jest stary komputer, czy nowy typ procesora, to wszystko jest nieistotne. I teraz widzicie, że tu mamy numer seryjny oczywiście wygenerowany i w raporcie systemowym zobaczymy sobie, jak on jest tutaj widoczny, ten Mac. To jest właśnie tutaj pod hardware macie tak, Model Identifier jako Mac Pro 6.1 i oczywiście ten numer seryjny tutaj. I teraz przechodzimy już do generowania numeru seryjnego. Tutaj posiłkujemy się programem Open Core Configurator, który musi być zgodny oczywiście z wersją bootloadera, którą macie. Tutaj jest taki stary komputerek, który jeszcze ma bootloader starszy i Open Core 0.9.5. U Was może to być oczywiście inna wersja. I teraz otwieramy tutaj partycję EFI, montujemy partycję EFI. I przechodzimy teraz do zakładki Platform Info. Platform Info i zobaczcie, tutaj w tej zakładce jest dokładnie ten numer seryjny i jeszcze inne parametry odnośnie tej płyty głównej czy sprzętu. Tu jeszcze raz sprawdźmy sobie, jak to wygląda właśnie w raporcie systemowym. Tu jest właśnie dokładnie taki sam numer seryjny. I teraz wygenerujemy sobie nowy numer seryjny. Przechodzimy w tym celu do zakładki SMBIOS i tutaj musimy dokładnie wprowadzić model Maca, który mamy. Jeżeli mamy tutaj Maca Pro 6.1, to wprowadzamy Mac Pro 6.1. Tu jest ważne, żeby tego nie zmieniać, bo jeżeli zmienimy model Maca, no to całość konfiguracji może nam się posypać. Także jeżeli tu jest Mac Pro 6.1, to wybieramy oczywiście Mac Pro 6.1 2013. I widzicie, iż wprowadził on sobie już jakieś ustawienia tutaj. Przechodzimy znowu do tej zakładki tutaj Data Hub. I tutaj generujemy numer seryjny. Generacja polega oczywiście na bardzo prosta klikanie na ten przycisk Generate. I widzicie, że zmienia się numer seryjny. I drugi ważny parametr, system UUID, który określa nasz sprzęt. Również go generujemy ileś tam razy. Tutaj widzicie, jak zmieniam serial number, to zmienia się również numer tam płyty głównej. I ten sposób generacyjny jest bardzo dobry, ponieważ prawdopodobieństwo, że kiedyś taki numer zostanie wygenerowany jest na jakimś Macu jest bliskie zeru. Jeżeli mamy już ten numer, który nam, powiedzmy, chcemy jakiś mieć ten numer, przechodzimy do zakładki Model Lookup tutaj. I teraz każdy numer seryjny odpowiada danemu modelowi Maca. Tu jest Mac Pro 6.1 i ta strona sprawdza, czy ten numer seryjny odpowiada właśnie modelowi Maca, którego mamy. I to on tutaj już się wpisał oczywiście, dajemy Lookup. Tu musimy jeszcze to zabezpieczenie przejść. No i tutaj zobaczcie, iż pokazuje nam właśnie modele Maca, które odpowiadają temu numerowi seryjnemu. I tu jest rzeczywiście Mac Pro 2013, różne modele. Tak więc możemy mieć pewność, iż ten numer właśnie jest prawidłowy. I na tym rola tej stronki się kończy.
Wychodzimy z tego. I teraz druga ważna rzecz. Teraz możemy sobie sprawdzić, czy ten numer seryjny, który wygenerowaliśmy, istnieje w realnym świecie Maca. I nam zależy na tym, aby ten numer tam nie istniał, ponieważ nie chcemy mieć takiego samego numeru seryjnego w sieci, który ma tam inny właściciel komputera. Także wchodzimy tutaj do zakładki Check Coverage. To jest taka strona, która w zasadzie sprawdza gwarancję urządzenia. Tutaj jest akurat w języku polskim i tu wpisujemy numer seryjny. Czyli tak, ten numer seryjny możecie sobie skopiować. Copy. Wrzucić go tutaj. Tu jeszcze wpisujemy to zabezpieczenie. I klikamy. I właśnie dostajemy komunikat, że numer jest nieprawidłowy. I co to oznacza? To znaczy, że nie jest on dla nas nieprawidłowy, natomiast nie ma takiego numeru w realnym świecie Maca. I o to chodzi właśnie, żeby ten numer się nie powtarzał. Jeżeli tutaj pokaże Wam się, że jest taki numer seryjny, wtedy musicie jeszcze to generować jeszcze raz ten numer. Natomiast jeżeli pokazuje, że jest nieprawidłowy, to jest to OK i możemy go taki zostawić. I wychodzimy z tego. Tu sobie zapisujemy przez save. Zapisane. I teraz zrestartujemy komputer, no i pokażę Wam, jak to się tutaj zmieniło. Jesteśmy już po restarcie systemu. Zobaczcie, iż numer seryjny się zmienił. Można porównać z początkiem wideo. W raporcie systemowym również jest tutaj ten nowy numer seryjny. Czyli metoda się sprawdza i polecam ją. Natomiast kiedy coś takiego robimy? No właśnie wtedy, kiedy chcemy mieć pewność, że mamy jedyny i unikalny numer seryjny, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia podobnego numeru jest bliskie zeru. No i zwykle wtedy, kiedy na przykład mamy problem z jakimiś usługami sieciowymi, albo dostaliśmy jakiś używany komputer z systemem zainstalowanym już, no i wtedy, kiedy jesteśmy nowym użytkownikiem, no to wypadałoby ten numer seryjny jednak zmienić. I cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych produkcji.